Czołem, witam w części czwartej eksploracji Bornego Sulinowa. Tak, witamy. Jesteśmy w Bornym Sulinowie w dalszym ciągu. W dalszym ciągu eksplorujemy, pokazujemy Wam wszystko to, co uważamy za godne pokazania. Dzisiaj teraz taki odcinek bardziej lżejszy. Znajdujemy się w takim muzeum sprzętu wojskowego i za chwilę pokażemy, co w nim jest ciekawego. Myślę, za nami jest opuszczony czołg. to jest opuszczona skorupa BRDM-a, takiego pojazdu zwiadowczego. Ale reszta pojazdów wojskowych jest tutaj nieopuszczona, jest na wystawie, więc myślę, że odcinek będzie bardzo ciekawy. Dokładnie tak. Wam. Na początek coś takiego trochę hardkorowego. Więc to są skrzydła samolotu MiG-21. Tutaj jeszcze widać, że to jest wszystko jeszcze opisane po polsku. Natomiast samolot MiG-21 starszego typu, takie samoloty też jako starsze stacjonowały w Kulczewie, to o tym Wam wspominaliśmy. Tak, byliśmy tu możecie zobaczyć skrzydła. Dobrze, więc zaczynamy. Tu jest opuszczona skorupa BRDM-a, to jest takie jakby mało ciekawe. Tutaj, słuchajcie, amfibia, pojazd pływający do przewożenia żołnierzy przez przeszkody wodne. Tak wygląda ewidentnie. No. Odczołg w ogóle. PTSM. Masz tam pojazd wojskowy w ogóle. Ciężarówka, tam są przewody, chyba są organizowane takie przejażdżki taką ciężarówką. Także amfibia. Dobrze, wchodzimy do garażu. Tu jest samochód wsparcia technicznego. Tak wygląda. Koła gumowe. No wiadomo, że opony. Tak, wiadomo. Dobrze, wchodzimy do ciekawego. To za chwilkę Wam pokażemy. Dokładnie. No słuchajcie. Zaczyna się fajnie. Będzie wyglądać. Co tutaj mamy? Mamy rudego 102. Proszę bardzo. Rudy 102. Bohater serialu Czterej Pancerni Pies. Nie wiem, czy to jest ten wóz, czy nie, ale tak wygląda. No wiadomo. Tu kolejne czołgi. Tutaj mamy chyba silnik jakiś na hamowni. No, ewidentny silnik. No. Całkiem fest. No i lecimy. Tutaj mamy bojowy wóz piechoty BWP-1. Tak. Tutaj nie można niestety wejść już. No. Jest to jakoś tak zasłonięte. Może BWP-1. Podstawowy wóz piechoty. No i tutaj mamy, słuchajcie, prawdziwego cukiereczka. To jest czołg T-55 w wariancie Merida. To jest zmodyfikowany wóz T-55 z różnym tutaj widzę oprzyrządowaniem. No to wiadomo, natomiast oprzyrządowanie, trał przeciwminowy i trał do okopywania się. Natomiast tutaj jest taka ciekawostka, słuchajcie, tutaj na wieży założone są takie dodatkowe ekrany, na których widzicie numer. Tak, 05. I żeby było ciekawiej, te ekrany nazywało się brwiami Breżniewa w slangu. Kawał wozu z dodatkowym wyposażeniem. Tutaj mamy system chyba ostrzegania zamontowany przed opromieniowaniem laserowymi przyrządami celowniczymi przeciwnika i to odpalało granaty dymne, które są na wieży. No, T-55 Merida był w znaczącym stopniu zmodernizowany. W stosunku do wozu T-55 posiadał system kierowania ogniem. No to już było coś. To jest czołg T-72. Słuchajcie, to jest wóz T-72, czyli coś, co w prostej linii walczy w tej chwili też na Ukrainie. Tego rodzaju wozy tylko po jakiejś tam modernizacji przekazaliśmy na Ukrainę. Czołg bardzo mocny. No, to już nie jest już tak mocne jak współczesne wozy, ale na pewno. Ale w dawnych czasach był. Ale to był kawał. Tak, to był kawał czołgu solidnego, kawał
kawał maszyny. Tutaj czołg BST-. To jest pojazd tak zwanego zabezpieczenia technicznego na bazie czołgu. I ten pojazd służy do tego, aby do prac inżynieryjnych i do ewakuacji uszkodzonych czołgów z pola boju. Ma podnośnik, ma dźwig też do jakiejś tam obsługi, natomiast generalnie pojazdy tego typu służą do ewakuacji uszkodzonych czołgów z pola walki. Tak on wygląda. Z tyłu ma potężne haki i liny, które służą do holowania uszkodzonych czołgów. No i tutaj też można wykonywać prace ziemne takim pojazdem. No, taką porządny lemierz. Dokładnie. On jest opancerzony oczywiście. A to wszystko po to, że z założenia taki wóz no jakby też wjeżdża na pole walki i tam dokonuje ewakuacji. Tutaj, że tak powiem, legenda rosyjskich ciężarówek, Ural 375. Tak, koń roboczy, czy raczej wół roboczy Armii Radzieckiej. Bardzo ciekawa maszyna, toporna jak cep, ale działa, nie do zdarcia. Kawał solidnego wozu. Tutaj pojazd gaz MiG-69. A, gaz 69, czyli popularny gazik. Tutaj kolejny Ural. No, dokładnie. Tutaj nowszy Ural 4320. To taka modernizacja tamtej ciężarówki, taka fest, no to takie ma malowanie wczesno, takie chyba, czy późno radzieckie już. No a taka typowa ciężarówka wojskowa Armii Radzieckiej. Tak, tutaj jest most. BLG 67 to czołg mostowy, czyli on po prostu jakby służy do tego, że przerzuca przeprawę przez jakieś rowy, czy przez jakąś wąską przeszkodę wodną. Przerzuca przeprawę, przez którą czołgi mogą kontynuować natarcie. Podjeżdża, zrzuca, potem może to zwinąć raz, dwa szybko. No ewidentnie sprzęt do tego, aby tempo wojsk pancernych było zachowane. Tutaj CPA-3. No tutaj to już jest w ogóle legenda. Ciężarówka Kras. Chyba każdy o Krasie słyszał. Nie ma bardziej. Tak, ciężarówka terenowa. Nie ma miejsca, do którego Kras by nie wjechał. Masakryczny wóz po prostu wykorzystywany przez Armię Radziecką do przewozu amunicji, sprzętu, żołnierzy, zaopatrzenia. No, samochód, dla którego nie ma miejsc nie do jechania. Ciekawe, po dziś dzień Krasów używają firmy, które zajmują się serwisami linii energetycznych, dlatego że Krasem jedzie się wszędzie. No po prostu nie ma opcji, żeby Kras gdzieś nie wjechał. Dokładnie. Tutaj to jest amerykańska ciężarówka. Tak, no, amerykańska. Ciekawe, co ona tutaj robi, ale jest jakiś taki znaczek. Łódź desantowa, składana. No, także tutaj jakaś przyczepa mała. Aha, tutaj ciągnik taki DET tak zwany chyba. Tak, DT-75. DT-75. Wyglądają te pojazdy wojskowe. No, fajna, zobacz tutaj. Jaka ciekawostka. Wołga, baza. No, w ładnym stanie. Też niebieska. Niebieska, nie? Oni wszyscy lubią niebieskie kolory normalnie. Co oni tutaj mają? W Rosji, jak tu są niebieskie lampery, ciągle tutaj jak zwiedzamy opuszczone miejsca poradzieckie, no to ciągle znajdujemy niebieskie lampery w budynkach. Ale piękny egzemplarz, zobacz, naprawdę piękny egzemplarz. No, ten ciągnik też fajny, kurde. Choć to nie jest samochód wojskowy jak tutaj. Kawał maszyny. Dobra? Ale niż tutaj zaczynamy komendę, tak szybko dokończymy ten... Tak, zaraz tutaj dojdziemy. O, a tu jakiś ciekawy pojazd. Co to w ogóle za sprzęcior? BW-202. Szwedzki transporter taki. Tak, szwedzki transporter. No, taki dziwny taki troszkę. Taki
Maja pipciste, no i tutaj o. Mam ciekawa rzecz, że on tu przyczepa i przyczepa jest, też ma własny napęd chyba, coś mi się wydaje, no bo ma wałek odbioru mocy, czyli przyczepa też napędza. Jest napędzana. Tutaj można wyłączyć już. No. A, to Widać surowy wojskowy sprzęt. No. O, tutaj mamy chyba Jeepa Willisa chyba tutaj mamy. Tak coś mi się zdaje. Aczkolwiek z tego co tutaj widzę, to chyba na rosyjskich numerach jeździł. 60 km maksymalna prędkość. No, ale on chyba był wykorzystywany przez Rosjan, coś mi się wydaje. No. Rosyjskie napisy tutaj udało mi się zobaczyć. Tak, to są jakieś chyba rosyjskie napisy, także to był chyba pojazd używany przez Rosjan. Tutaj ma decydujący kolejny niesamowity. O, tu mamy jakąś, czekaj, armatkę. Armata D44. O. Tutaj ciekawostka. Tym się Jakiś celownik do przeliczania chyba. Tym się steruje. Ktoś myślał, że celowanie z armaty to jest prosta rzecz, to niestety nie jest wcale taka prosta. Bardzo trudna. No. Czekaj, zobacz, czy tutaj to jest celownik chyba, weź zobacz, czy to coś widać przez to. Coś widać? Tak. Co widać? No, widzę coś, czekaj, tylko trudno to tak się On skleić. chyba jest, ja nie wiem czy on nie jest Nie wiem, źle osadzony. trudno coś widzieć. No. No, źle osadzony, bo zobacz. Powinien przez to tutaj widzieć. Nie? Jest rozregulowany chyba. Armata haubica D4, armata D44, dział przeciwpancerny. Nabój. Teraz przechodzimy do ostatniego pojazdu, który znajduje się No to jest chyba transporter, bardzo ciekawy. bardziej to Paza chyba. Czekaj. O. Jak to wygląda? No dobra, za chwilkę. Pokazaliśmy. Teraz przejdziemy do ekspozycji, która znajduje się na zewnątrz. Tak, a więc teraz idziemy do ekspozycji, która znajduje się na zewnątrz. Kontynuujemy teraz zwiedzanie na zewnątrz. Tak, tutaj mamy samochody zaplecza technicznego. Pojazd. Tak. No, to są stare. O, to na bazie starów 66 na tak zwanych pszczółek. O, tutaj. Tutaj też. No, na bazie pszczółek. Natomiast tutaj mamy Kraza w Tak. pełnej klasie. No, z tym samochodem, z Krazem to nie ma żartów, zobaczcie. Nie ma żartu. Zobaczcie jaki to jest wóz, kurde. Nie ma żartów z Krazem, ma to żartów. jest naprawdę brutalna siła. Brutalny sprzęt. Z Krazem nie ma żartów. Tutaj. No, tutaj zobaczymy jeszcze jakiegoś BWP chyba na wierzchu. O, wracają przejażdżki. Tutaj mamy jakiegoś BWP. O, T90, a to jest piechoty wóz, no tylko transportować żołnierzy. Czyli on nie miał z tego, tylko samo wsparcie. No ale to też jakaś chyba taki amfibijny pojazd. No, dokładnie, też amfibijny pojazd. No i dobra. Niesamowity sprzęt teraz. No i to mamy. Wybuchnie rakiet chyba. Ciekawy temat. No. Tutaj żartów też nie ma. Wybuchnie rakiet teraz. No. Czekaj. Też nie ma żartów, poczekaj. Ale co to są za pociski? Jestem ciekawy, czy to są jakieś No, ale tak. przeciwlotnicze, czy jakieś? Poczekaj. 2K11 Kruk. System rakiet ziemia-powietrze, czyli do zestrzeliwania samolotów jednak. O, no. Dokładnie, czyli to jest do łatwych, nie należała jeszcze system tego typu. Niesamowite. Niesamowity sprzęt. Czyli to są rakiety przeciwlotnicze, ale jakiegoś takiego faktycznie do strącania celów jakichś takich wysoko latających. No to naprawdę jest kawał rakiety tutaj na tym nośniku. A tutaj jest pojazd z łódką. Tak, zaraz go z łodzią motorową. Ale kawał, Niesamowite. kurczę,
kawał wyrzutni. Prawda. No. Ale to do nich się dosiada. Dobra, tu mamy kraza znowu, a I tu mamy szczepą. z przyczepką. Mhm. No. Ciekawa łódź, no. Tu tam jeszcze jest jeden czołg. Tak, zaraz go zobaczymy. To ostatni czołg do pokazania i potem podsumujemy. Zaraz zobaczymy. Pojazdy wojskowych Natomiast no jestem tutaj w szoku, jeżeli chodzi o tą wyrzutnię rakiet. też niesamowite No. wrażenie robi. Konkret. Konkret. No i tutaj mamy 2S1 goździk. tak, armatochaubicę samobieżną, popularny goździk. No tutaj widać też solidny kaliber tego sprzęta. Czekaj, pokażemy go tutaj wokoło. No, kawał wozu też. Niesamowite wrażenie No. robi. Też na Ukrainę przekazaliśmy trochę takich rzekomo Goździków. goździków. Tu jest wejście. Kawał sprzętu. 1954. No. Niesamowite. Czekaj, tu będzie wyjeżdża, poczekaj. Czekaj, schowaj się zatem. Tu sobie wiadą. No. Ciężarówka. Kras! Elegancki kras. No. Dobra. O, nadymił. I tym sposobem kończymy tutaj. No, próbujesz wejść? Tak, próbuję, sprawdźmy. Zobacz, jak tam wygląda. Dobra, powiem co widzę. No. Zobacz, co tam widać na nim. No. Tu masz kładkę zrobioną, żeby nie zlecieć chyba. No. Co? Kawał, nie? Tak, no, to jest ciekawe. Tu światło jest jakieś. No, kawał sprzęta. Chyba wyjście awaryjne. Tam, czy tam jest własną, tam jest wieża, nie? Biega. No, dokładnie. Niesamowite. No. No dobra, tu kończymy, za chwilę podsumowanie. Teraz podsumujemy oglądanie pojazdów wojskowych. No tak, tym sposobem doszliśmy tutaj do końca naszej wycieczki po Muzeum Sprzętu Wojskowego w Bornym Sulinowie. Zakończymy ją przy tym niesamowitym sprzęcie. Tak, zakończymy przy tej niesamowitej wyrzutni pocisków przeciwlotniczych Krąg. No, jest naprawdę niesamowita, wielka, no, coś niesamowitego. Niesamowite wrażenie to wszystko robi. Dokładnie. Muzeum polecamy, bardzo fajne eksponaty, dużo takiego typowego siermiężnego radzieckiego sprzętu. Można podotykać, można zobaczyć, można wejść na ten czołg. No, na niektóre eksponaty można wejść. Ale chyba na ten jeden. No, No można, i na samochodzie też no, jeden. można powąchać zapachu diesla i smarów i takiego sprzętu wojskowego. Fajny klimat, polecamy. Fajne miejsce. Niesamowite wrażenie. Niesamowite wrażenia są. Dobra, także z Muzeum Sprzętu Wojskowego dzisiaj żegnają Was Hubert i Przemek. i zachęcamy i zapraszamy do obejrzenia następnej części W części 5. relacji z Polnego Sulinowa. Do zobaczenia w części 5. Cześć! Cześć.